Dzień dobry, witam. Dzisiaj 4 września, godzina gdzieś po 15 i tak wygląda właśnie kosmograf. Oj, nie ruszaj się, bo to mnie się nie podoba. Ja sobie spocznę tutaj. Jesteśmy oczywiście po Nowiu. Księżyc jeszcze znajduje się w Pannie, ale lada moment wejdzie do wagi. Ale to będzie za parę godzin. Jest ta opozycja Słońca do Saturna, która jest bardzo interesująca, dlatego że niektórych denerwuje, niektórych irytuje, niektórym robi psikusa. Przede wszystkim tego mentalnego. Najbardziej się obawiam, kiedy występują jakieś sytuacje stresowe, finansowe. No i właśnie dzisiaj ku radości internetowej dowiedziałem się, że o jakichś dziwnych sytuacjach podatkowych, że na przykład ktoś ma w ogrodzie krasnala i za tak zwaną małą architekturę będzie płacił podatek. Czyli ktoś ma, nie wiem, czy za trzepak też na przykład, czy na przykład za postawienie jakiejś fontanki, czy jakiegoś oczka wodnego. No to zacznie się teraz partyzantka. Te ogrody będą wyglądać mniej więcej jak co z jednej strony całkiem nie jest głupie, zlikwidują kicz. Ale te piękne ogrody, to ciekaw jestem, co będzie z łazienkami. Tam jest wielki pomnik Chopina. Ile to będzie, jaki będzie podatek od tego? Kiedyś poznałem pana profesora, który te łazienki utrzymywał właściwie. Nie wiem, czy ta sama osoba w tej chwili jest. Ale te wszystkie parki, tutaj za tą, nie wiem, czy za chodniki różne te będzie też, ale to jeszcze za mało. W dodatku od paru dni, wiecie, od 1 września ruszyły też ecie-pecie w bankach. No, strata gotówki. Ja sobie nie wyobrażam bez gotówki życia. Nie wyobrażam sobie, że nie mogę dać żebrakowi pieniążka. Co on wyjmie mi to i ja mu dołożę kartę i potem co on od tego zapłaci jakiś... Nie no, to jest taka paranoja, że to się w głowie nie mieści. Ja rozumiem, że ktoś chce pilnować kogoś, że przepływ gotówki jest tak zwana szara strefa, ale ta szara strefa jest konieczna dlatego, że to jest życie państwa. Szwajcaria tak się dorobiła, że nie dorobiła się na lichwie, tylko dorobiła się na szarej sferze i dlatego też mają takie, a nie inne powiązania. No. Teraz nie traktujmy się, Stany Zjednoczone. Przecież parytet złota, tam gdzie było złoto w obiegu, no to było państwo silne i mocne. Przecież strata złota była niemiłosierna, na przykład w Rosji, kiedy był rubel złoty, dlatego że po prostu te pieniądze się wycierały, a one wracały do mennicy i ciągle się topiło je i ciągle się odnawiało i trzeba było dokładać tego złota. Ale to dokładało państwo, ale w obrocie, w gruncie rzeczy to państwo kwitło. Teraz jak podejść do tego astrologicznie? No przecież mówię cały czas o pannie, o finansach, jakby ktoś się pytał. No przecież mówię. W dodatku dzisiejsza dłada jest Słońca. Dłada Samca jest wodnik, a z kolei Księżyc jest Ryje. No więc o czym? Ecie-pecie pod stołem. No i takie rzeczy się dowiedziałem. No potrzebne to, ja nie wiem jak Państwo się dowiedzieli, bo może niektórzy wiedzą już wcześniej. Oczywiście, że tak. Ja się z tym zgadzam, no ale
Wczoraj do mnie dzwoniła szefowa Łódzkiego Domu Kultury, że mam mieć w przyszłym miesiącu wykład. Bardzo się cieszę w związku z tym. Inauguracyjny, jak to nazwała. Ja zawsze mam te pierwsze wykłady i w tym momencie, kiedy jest taka dosyć ważna sytuacja, to wtedy ja bardzo lubię te wykłady, dlatego że to są 2 razy w roku i to są osoby, które tam występują, no trzeba przyznać, że z bardzo wysokiej półki. Między innymi na przykład bywa tam pan Michalkiewicz, no to już wiemy, kto to jest i jaka postać. Ja jeszcze będę starał się o moich znajomych, ale też nie wiem, zobaczymy jak będzie rozmowa w sobotę, w niedzielę, bo w sobotę, w niedzielę będę rozmawiał z koleżanką i ja to mówiłem zresztą w tym programie takim na żywo, bo już dzisiaj też będzie ten program na żywo, ale on będzie właśnie na żywo, nie na żywo, bo kilka osób przysłało mnie taki, ktoś tam, co to jest? Wiecie, co to jest? Cięciu. Myślałem, że mnie klep tam, pukaj, stukaj i wyciągaj te robaczki. Ty się najesz, a drzewko będzie zdrowsze. Nie wiem, czy słyszycie. Nie chcę pukać. Wracając do tych tematów, które... Aha, no i wróćmy tutaj do organizacji Łódzkiego Domu Kultury, dlatego że tam są osoby, to co powiedziałem, jak to się mówi, bardzo z górnej półki, ale też tematy są bardzo istotne. Tematy przede wszystkim o kosmobiologii, bo to jest klub kosmobiologii przede wszystkim. Teraz idąc co do offsetki, która już nabiera po prostu jakby pędu, co prawda to jest ten klaps filmowy offsetka, ale ja już zaliczam to do offsetki jako już, to już rozpoczęło się dosyć kilka tygodni temu, ale po prostu ja przeczekałem dlatego, że wiecie, astrologia jest troszeczkę dziwną sytuacją i teraz właśnie przez te osoby, nawiązując do tego tematu, który nie skończyłem, przez te osoby, które przysłały, znaczy ja nie mogłem zrozumieć w ogóle, o co chodzi. Przysyłały, że astrologia, że coś tam, że ktoś kpi. Ja przeglądałem te swoje filmy, mówię, o co tu tutaj chodzi. No i wreszcie zorientowałem się, że to wreszcie osoba przysłała mnie taką młodą dziewczynę, która opowiadała o jakichś doświadczeniach astrologicznych gdzieś tam w literaturze, nie wiem czy amerykańskiej, czy angielskiej, że zadano jakiś tam test i po pierwsze chcę się wypowiedzieć na ten temat. Nie chcę teraz, tylko chcę i to zrobię w tym właśnie na żywo. Dlaczego? Dlatego, że tak, po pierwsze puszczę ją i będę komentował w trakcie, zatrzymywał i będę komentował, co ona robi, a czego nie powinna robić. To, co zrobił pan Cejrowski, zapraszając astrolog, panią Dymecką, która jest zaledwie o rok starsza ode mnie, jeżeli chodzi o wiedzę, ponieważ ona chodziła do tej szkoły psychotronicznej. Ja nie chodziłem do tej szkoły psychotronicznej nigdy, ja chodziłem tylko na zajęcia, na kurs profesora Leszka Weresa i nie można powiedzieć, że szkoła psychotroniczna źle uczyła. No to między innymi na pewno znacie. To uczył tam Jarek Gronet
ale też się sam uczył jeszcze wtedy w tej szkole, ale już rozpoczął też jakąś taką troszeczkę. Potem Tomek, nie chcę mówić, Tomek też uczył w tej szkole. Nie chcę mówić nazwiska, bo to nieistotne. I uczyły osoby, no takie ezoteryczne. Tam było to, mój kolega uczył tam, jak się patrzy w tekst, to jego się zapamiętuje, czyli coś takiego jak szybkie czytanie, ale to chodziło o zapamiętywanie całej strony i jakby fotograficznie odczytywanie. Jest to bardzo podobna technika do czytania, zresztą on opracowywał bardzo różne techniki umysłowe. Oprócz tego było, oj, gorąco jest jednak w tym kapeluszu też, bo tu słońce operuje, a jednak jest ciepło, mimo że ta godzina jednak jest gorąco. I oprócz tego było wahadełko, było to czytanie z dłoni, czy chiromancja. Było też, nie wiem czy był tarot, ale chyba tak, chyba ktoś prowadził tarot. No bo najlepszym tarocistą wówczas był Jan Suliga, który tutaj w Łodzi mieszkał. Dzisiaj jego już nie żyje, a szkoda, bo ja go pamiętam jako bardzo młodego chłopaka, bo on był przyjacielem mojego kuzyna. Oni razem do jednej klasy chodzili, ale mam nadzieję, że to wszystko pogadamy sobie o tym kiedyś, w przyszłości. Zresztą odniósł ogromne sukcesy. Zresztą ostatnio widziałem książkę pana Jana Suligi. No i to jest warta posiadania ta książka. Także te książki powinno się je mieć ze względu na to, że jest to taka archiwistyczna wiedza. Przecież on był dyrektorem muzeum, bardzo długo dyrektorem Muzeum Etnograficznego i właściwie stamtąd wywodzi się cała jakby ta warszawska, no powiedzmy, że ezoteryka, bo tam była najpierw księgarnia, a potem były wykłady, zresztą także nie jestem pewien, ale podejrzewam, że pan Rimuszko właśnie dzięki panu Sulidze założył tą swoją wspaniałą gazetę, w której były eseje wtedy jeszcze doktora Leszka Weresa, a później już profesora. Także, a dzisiaj no tam też ktoś coś próbuje, ktoś naśladuje, nawet taki esej zrobił, właściwie pożegnalny dla profesora Weresa. No jest tak, no zgoda. W tym momencie już wolę Gwiazdy Mówią, bo Gwiazdy Mówią wychodzą co tydzień i to jest zupełnie inna drużyna jakby. I Gwiazdy Mówią, no mają. I właśnie dziwię się jednej rzeczy, że do tej pory nikt nie krytykuje tych wszystkich, nazwijmy to, nagonek na astrologię, bo to jest bardzo ważne, że astrologia jest nieistotna, że to jest paranauka, że to jest w ogóle wiedza znikąd, że to nie jest prawda. No jest tak, bo jest to tak troszeczkę, można by brać pod uwagę, że w pewnym sensie to, tak jak powiedział kiedyś prezes Związku Astrologów Poznańskich, że astrologia jest czystą statystyką. Jest to wybrnięcie z sytuacji, bo taka jest prawda, że ilość wydarzeń przy danym aspekcie i powtarzalność tych wydarzeń stwarza to, że to jest już klasyka wtedy astrologii.
Między innymi właśnie ta koniunkcja księżyca, Słońca z księżycem, czy księżyca ze słońcem, właściwie słońca z księżycem, bo słońce jest ważniejsze, e, jest nowiem, ale i także zaćmieniem. Czym się różni nów od zaćmienia? No jeżeli nie ma zaćmienia, to jest nów. Jeżeli jest nów, to jest zaćmienia. A czy zaćmienie może być nowiem? Oczywiście, że tak. No i teraz to zaćmienie ma do siebie o zaćmieniu jest jedyna książka, która jest bardzo dobra, no to jest Faraon, która jest opisem całej tragedii właściwie tamtego starożytnego świata. Przecież ja nie pamiętam ile, ale przypuśćmy w założeniu, że niech istnieje 14 000 lat. To jest 14 000 lat, a w rzeczywistości, jeżeli patrzymy na piramidę, na piramidę, ale patrzymy na Sfinksa, na którym są ślady wody, to jest dużo dalej. To jest, liczmy, że ileś tysięcy lat wstecz, jeżeli liczymy po te 2000 lat, to jest połowa zodiaku, czyli liczmy, że około 15 000 lat. Tak, pi razy drzwi oczywiście. I patrząc się na to i teraz konsultując to z geologami, którzy jednak stawiają jakąś diagnozę, że wtedy tam były drzewa, wtedy tam istniał ten świat przepiękny i wtedy właśnie budowano tego Sfinksa i są dowody na to, że tam była bujna zieleń. No, czyli astrologia jest jakaś wymierna. Jeżeli można przewidzieć w danym momencie dane ruchy danej osoby, czy ona pójdzie na przykład i podejmie jakiś taki desperacki moment chociażby zakochania się i ślubu. Oczywiście, że to są tylko predyspozycje, które dają, ale w tych predyspozycjach na ogół 90% społeczeństwa podejmuje te kroki, dlatego stąd wiemy, a co się dzieje z tymi 10. No bo są tak zwane osoby usłużne, czyli tak, no po co będziesz brać ślub, jak nie ma sensu, co to za chłopak, albo jeszcze dziewczyna jest zazdrosna, koleżanka koleżance zrobi to świństwo, że ona się poświęci dla niej i pójdzie z tamtym chłopakiem, no wiecie gdzie, no i w ten sposób zostaje ta dziewczyna ugodzona, bo na przykład to jest akurat panna i zostaje starą panną. Gdzie bardzo często wśród panien to występuje u kobiet. Bardzo często mężczyźni zostają sami w późnym wieku ze względu na to, że przez tą swoją uszczypliwość, też taką troszeczkę, nie można mówić, że niemoralne zachowanie, ale w pewnym sensie tak, przez takie niezrozumienie tematu, co jest partnerstwem, a właściwie nie przez to, tylko przez to swoje aptekarstwo takie partnerki opuszczają mężczyzn. Tego jest mnóstwo. Nie można brać każdej panny, w dodatku jak to jest panna naukowiec, no to ona poświęca się nauce, a nie domowi. Przypuśćmy, że partnerka ma cechy raka i ona chce mieć dom, i ona chce mieć ten stół, i chce mieć tego mężczyznę na obiedzie, a on tam gdzieś w instytucie, no to zaczynają się straszne awantury. Ja taki przykład miałem właśnie w tym domu, który mieszkałem, właśnie co się pokazałem Państwu, że już gdzie indziej istnieje. Na dole mieszkał człowiek, który jest wybitnym specjalistą
i właśnie żona mu cały czas go podejrzewa, jakieś romanse, mimo że ten człowiek właściwie podejrzewam, no znaczy znamy się, mówimy sobie dzień dobry, ale nigdy nie byliśmy jakimiś takimi przyjaciółmi, ponieważ dlaczego? Dlatego, że ja no szczerze mówiąc tam przez ostatnie kilka lat mieszkania tam no nie nawiązałem jakichś kontaktów z otoczeniem. Powodem, no wiecie co, w dodatku cały czas gdzieś tam, zresztą jak się tam znalazłem, to ja już byłem, wracałem z Warszawy, a te ostatnie 4 lata, właściwie 2 lata ostatnie, no to już byłem zajęty czymś innym, wiecie czym, remontami, jak to się mówi. I teraz znowuż jestem przed takim nowym wyzwaniem, więc cały czas jest to wyzwanie. I teraz popatrzmy sobie, gdyby na przykład w założeniu partnerka stworzyła jakiś aplauz, no to i ona wtedy, no ale trzeba przyznać, że większość tych kobiet, które są spod tego znaku, mało że zostają starymi pannami, to jeszcze bardzo często zostaje im to małe dziecię. I to jest panna z dzieckiem. No, to już jest w ogóle, wiecie, no kiedyś poza nawiasem, ale dzisiaj też właściwie usłyszałam od koleżanek, że jak się jest rozwódką, czy też panną, to taka osoba jest wykluczona z towarzystwa. Akurat w moim towarzystwie akurat większość jest właśnie rozwódek i panienek i to takich, no i z dziećmi też panienki. Moja dawna sympatia właśnie, co prawda nie była tym znakiem, ale była z tego samego kwinkunsu, z tego drugiego kwinkunsu, czyli skorpionem. Ale no, trzeba przyznać, że kobiety panny mają 4 razy cięższe życie od mężczyzny panny. W dodatku tak, kobiety mają tą możliwość, że kształcą się w dzisiejszych czasach i podejmują te wyprawy przede wszystkim po wiedzę, kiedy mężczyźni panny jedynie tylko właściwie w niektórych kierunkach, najbardziej tych matematycznych, tam gdzie trzeba liczyć, dają sobie radę, bo odnoszą jakby sukcesy. Ale jeżeli to jest jakaś dziedzina taka troszeczkę filologiczna, nie matematyczna, chociaż filologia bardzo często jest panną, panniastą, chociażby takie działania jak aktorstwo jest związane bardzo mocno z panną, to tworzenie. Te działania takie są bardzo ważne ponieważ, no co tu ukrywać, ale słowo, ustawienia, gra, potem następnie umiejętność powtórzenia, to wszystko, no to ta szkoła tutaj naprzeciw, jak siedzę, to jest szkoła sztuk teatralnych, tak? Czyli szkoła aktorska, która jest bardzo ważną szkołą i tam występują panny. Panny także występują, co tu ukrywać, no ja to co by kiedyś powiedziałem w księgowości, to też, chociaż już coraz rzadziej, dlatego że księgowość przeszła w tą księgowość kreatywną i panny nie czują się w tym dobrze, w tej księgowości kreatywnej i uciekły mi panny i o dziwo bardzo dobrze w medycynę, w psychologię, gdzie jest bardzo dobrze, kiedy jest panna psychologiem, chociaż
z tą uszczypliwością swoją, ale jednocześnie tą analizą bardzo głęboko wchodzi, a jeżeli jest to, przypuśćmy, psycholog kliniczny, no to już fantastycznie, albo lekarz w założeniu ten zabiegowy, który jest powołany do tego, to tak stomatolodzy, zresztą akurat miałem do czynienia z takim, no powiedzmy, że moim uczniem, który dzisiaj jest stomatologiem, mam nadzieję, że będzie chciał wystąpić w Offsetce, będziemy rozmawiać o pewnych działaniach stomatologicznych, a najbardziej to, co mnie rozśmiesza, o postępie stomatologii, a wiedzy, która była właśnie w Egipcie. Słuchajcie, naprawdę to, co robili Egipcjanie, jak prowadzili tutaj swoją technologię, swoje umiejętności, do czego doprowadzili, to jeszcze nam daleko do tej rzeczywistości, do tej doskonałości, od takiego czegoś jak rysowanie tego serca, które dzisiaj pokazujemy, to serduszko, tak, w ten sposób. Dzieciaki sobie pokazują tam, czy wysyłają, czy jakoś serduszko i dmuchają tam, nieważne, jakiś gest. To serce rysowano osobom na klatce piersiowej i jest to pewien symbol, który kształtem leczy. Kształt leczy, czyli jeżeli znajdujesz się w przestrzeni, którą dzisiaj właściwie została zbałamucona ta przestrzeń poprzez, no co tu ukrywać, plastik, te tworzywa sztuczne, te działania tego całego środowiska. I tu rozpoczęły się te wszystkie sytuacje, które są bardzo niebezpieczne, które właśnie pannę doprowadzają, tą zodiakalną pannę, ale ja nie mówię o tej pannie jako człowieku, tylko o pannie jako czasoprzestrzeni, która ma wpływ na cały okres i o powiązania z tym całym szeregiem innych planet i konsultowania się, ponieważ jeżeli teraz bierzemy pod uwagę, że teraz jest ten okres panny i spełniamy te wszystkie marzenia nasze, te wszystkie pragnienia, te nasze przemodlenia, te wszystkie nasze dopomóż mi, losie, czy Boże daj mi to i to wszystko ma się spełnić, musimy wykonywać pewne ruchy czystości, ruchy higieny umysłu, o czym wspominałem w poprzednich filmach. Ta higiena musi nastąpić w pełni znaczenia, aby to wszystko się ziściło. Czyli manifestacja tego, żeby mogła nastąpić, musi być przygotowany teren zarówno w umyśle, jak i w naszym sercu, a właściwie w naszej przestrzeni. I to o tą przestrzeń walczymy w tej chwili jako osoby, które zajmują się zarówno duchowością, jak i bez astrologii. No przepraszam, ale się nic nie zrobi, bo czas jest czasem, tak, są 4 pory roku. Ja nie mówię o muzycznych 4 porach roku, ale też czy tych obrazach, które widzieliście, które jeszcze nie są skończone. Kiedyś pokazywałem te 4 obrazy, które już schną i zaraz przystąpię do trzeciego etapu. Właściwie ten drugi etap był niepokazany, ale widzieliście je na jakimś filmie. Teraz pokażę trzeci etap tworzenia, a jeszcze tych etapów przynajmniej minimum z 9 albo 10, a może i 20, nie wiem. To będzie uzależnione od wielu czynników, przede wszystkim od efektów otrzymanych związanych właśnie z tym typem malarstwa. Wczoraj na tym live'ie mówiłem o ikonach i dlaczego? Dlatego, że kosmogram, jeżeli robimy kosmogram,
jest to zapis naszego właściwie pierwszego oddechu, a później już dalej są to tranzyty, które pokazują nam, ale te tranzyty, one znajdują się w efemerydach, więc najważniejszy jest ten kosmogram, ten pierwszy, ten wyznaczenie ascendentów, wyznaczenie pozycji Słońca, wyznaczenie wszystkich po kolei planet. Kiedyś się to robiło na piechotę i jest to ikona nasza. Jest to nasza energia, z którą my żyjemy, ponieważ jesteśmy elektryczni. My żyjemy dzięki polu magnetycznemu i naszej wewnętrznej elektrowni, którą między innymi pewnie jest serce. Ja na ten temat mało wiem. Pamiętam, kiedy moja ciocia przyniosła mnie z Akademii Medycznej patyczaki. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Taki owad, który jest patyczkiem, jak go się dotknie, to on się zamienia w patyk, ale kiedy nie, to wygląda jak patyk na takich nogach, jak pająk troszeczkę, ale te nogi ma z poszczególnych segmentów i to jest najciekawsze, że występuje tam samiec, ale bardzo rzadko. Jeżeli występuje samiec i zapładnia samicę, wtedy rodzą się także samczyki, ale ogólnie patyczaki są żyworodne, same siebie zapładniają. I to nie jest tak, że samica może przejść, że będzie samczykiem. Nie, 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 nie. Samczyk musi się urodzić, który nie prowadzi tych jajeczek. No i ja miałem tego patyczaka, oj, nie chcę mówić, ale chyba z 10 lat. Karmiłem go ogromnej ilości produkcji. Miałem 3 krotki i one jadły tylko 3 krotkę. Potem jakoś tak wyginęły, ale to w okresie właśnie moim takim połowy szkoły licealnej, bo całą podstawówkę miałem, właściwie całą jak całą, ale w pewnym miałem, nie pamiętam w którym, czy miałem wtedy, byłem w 3. klasie czy 4. klasie, jak otrzymałem od cioci. A teraz po co były te patyczaki na Akademii Medycznej? Ponieważ badano siłę mięśni właśnie patyczaka. Jak patyczak reaguje na pewne historie, pod jakim względem jest siły. Nie wiem, dlaczego były te badania, po co były te badania, no ale te badania były, ja miałem takie zwierzątko. Znaczy, no zwierzątko, takiego owada właściwie. No nie, owad jest zwierzęciem. To jest najważniejsze. Pamiętajcie, że świat zwierząt jest i świat roślin. I bardzo często pamiętam, jak na plastycznej mieliśmy egzamin, ja namalowałem muchę i kiedyś taki przechodzący tam asystent mówi: oj, kolega nie namalował zwierzątka. Tak się popatrzyłem na niego, a ponieważ wówczas moim drugim jakby przygotowywaniem się do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych była Akademia Medyczna. Równocześnie przygotowywałem się do tej szkoły. No więc dla mnie tak się popatrzyłem, mówię, na pewno. I wtedy, bo namalowałem muchę. A dlaczego muchę? Bo mucha mnie fascynowała. Jeżeli w rysunku do tej pory, zresztą zamierzam jeszcze, w ogóle zwierzęta dla mnie są w tej chwili akurat, to tak się złożyło, że mam sporo byków w środowisku, no i te byki, krótko mówiąc, niedługo mają ascendenty. A ponieważ my ascendenty traktujemy jako urodziny, a nie słońce, czy urodziny nie są najważniejsze, najważniejsze są ascendenty, a ten ascendent akurat ma no taki byk, mój przyjaciel, i ma wadze i właśnie otrzyma właśnie ten obrazek takiego typowego byka hiszpańskiego, takiego ole, którego
No, trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby było widać tego byka, ale jest to obraz, który ja widziałem, zauważyłem w internecie. On troszeczkę inaczej wygląda niż ja namalowałem, ale specjalnie inaczej, żeby nie było kopią, ale jakby pod natchnieniem. To, co było pomiędzy Picassem a Brachem. Przecież oni namalowali te same obrazy, właściwie identyczne. Kto był pierwszy, czy Picasso, czy Brach? No wiadomo, że nie Picasso. Wiadomo o tym. No, Picasso był bardziej potrzebujący. Tamten był bardziej delikatny. I zawsze w sztuce tak jest. I tutaj trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ważna, to co powiem w tej chwili. Profesor Verres by powiedział, że co to tam leci? Łódź nigdy nie była miastem lotniczym, a teraz się stała. Mieliśmy zawsze Okęcie, ale Okęcie to było, co ja mówię, Lublinek. Okęcie w Warszawie. Mnie się zawsze myli Okęcie, bo przez długi czas, znaczy trudno powiedzieć, czy mieszkałem, ale przebywałem w Salomei i w Warszawie. I tam były te samoloty bez przerwy. A tutaj jakoś tak nie jestem przyzwyczajony do samolotów, jakoś tak Łódź i samoloty. W tej chwili najprzyjemniej chyba mieszkać w Łasku, to tam są te takie bardziej huczące samoloty. Także tam nie wiem, czy trzeba chyba szyby oprawiać w gumę, a nie w kit, bo kit wyskakuje po prostu jak opętany. Słuchajcie, nie wiem ile czasu jest teraz, ale chciałbym już uciekać, dlatego że zapraszam Was wszystkich do tych programów. Dzisiaj nie wiem, zaraz zacznę ten program o tej dziewczynie. Zobaczycie, jak to wygląda na żywo. Ja nie wiem, czy zdążę z tym filmem zrobić, ale go sobie możecie obejrzeć, jak ten obejrzycie. Czy ten zrobię pierwszy i potem wejdę tutaj z tym, bo o 21 mam z Tadeuszem połączenie, żeby zrobić właśnie, nauczyć się robienia programu na odległość. I to jest najważniejsza ta sytuacja, którą muszę wykonać, no i muszę wracać, bo tak się troszeczkę rozgadałem, ale chwila zastanowienia się, co ja tutaj robię. Ale nieważne, tematy dokończymy. Wszystko, nic nie ucieknie, ponieważ wszystko jest kołem i ciągle wraca. Pamiętajcie o tym. I trzeba brać pod uwagę to, że życie jest takie, a nie inne. I najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że musimy za każdym razem być potulni i sugerować się przede wszystkim rozumem, ale i sercem. Pamiętajcie o tym. Niektórzy powiedzą sercem i rozumem. Nie zupełnie się zgadzam, dlatego że w dzisiejszych czasach najpierw rozum musi rozpoznać, czy serce to może przyjąć, ponieważ to, co się dzieje, to jest po prostu i teraz nieumiejętność analizy tej treści może zrobić sercu wielkie blizny. I po co te blizny? Serce musi być czyste i do tego mamy rozum. Jeżeli ktoś się nie zgadza, niech napisze, niech cokolwiek powie, jak on rozumie.
Ja rozumiem w ten sposób i nie to, że nie dam się przekonać. Nie muszę się przekonywać wiele razy. Miałem rację, a uznałem, że nie mam racji i źle na tym wyszedłem. Dlatego, że kierowałem się rozumem. Między innymi to, co mówię o tym jeżdżeniu do Warszawy, tutaj do tej mojej szkole warszawskiej, o tym tutaj to było właśnie działanie na naszych synapsach, czyli cały czas ćwiczenie naszego umysłu niezgodnego z teorią szkolną, na przykład można by było tak nazwać. Dlatego też mnie się łatwo porusza w pewnych sytuacjach i te sytuacje dają mi dużo łatwiejsze, ponieważ cały czas tam było tylko rozwiązywanie pewnych, no, nazwijmy, że działań, które miały na zasadzie stworzyć najbardziej optymalny system. I ten system optymalny my musieliśmy pod wpływem, no co tu ukrywać, ale testów cały czas być kontrolowani. I to dało mnie jakąś taką, no, w pełni satysfakcję. Zresztą ja też z innymi już później jako powiedzmy, że taki trener pracowałem z dzieciakami i widziałem, jak się te dzieci rozwijały. Widziałem, jak burza szły po tych testach, z tym, że jest różnica taka, że ja to realizowałem bardzo w sztywny sposób. To znaczy, że cały czas podejmowałem decyzję, kiedy ja skończę. My mieliśmy ograniczony czas. Ja tego czasu nie brałem pod uwagę. Czyli musiałem zakończyć, jeżeli miałem 10 jakichś zadań, te 10 zadań wykonywałem. My wtedy mogliśmy zostać tylko na 3, bo nie przechodziliśmy do następnych etapów i można było przerwać, ponieważ czas minął. Ja tutaj czasu nie liczyłem i czasami było to przeszkodą, przede wszystkim w szkole, dlatego że dzieciak chodził do szkoły, tak jak ja chodziłem do szkoły i teraz zadania, które trzeba było rozwiązać, one zajmowały przypuśćmy 6 godzin, bo tyle nie wymagały, tylko po prostu leń troszeczkę, a przychodziły jeszcze zadania szkolne, które na przykład też wymagały 6 godzin, no i 12 godzin, tak? No i 12 godzin, przypuśćmy jakiegoś tam relaksu plus sen, no i właściwie dzień, a gdzie szkoła? No, rozumiecie, o co chodzi. Gdyby doba miała więcej, to tak, ale ponieważ tak, no to było to kosztem czegoś. I taka jest prawda, że kosztem przede wszystkim to było szkoły. To było kosztem szkoły, trudno, no. Na tym to polegało. No. I teraz potem rozmowa z nauczycielami, którzy bardzo często się nie zgadzali, bardzo często nie rozumieli w ogóle, o co chodzi, nie podejmowali żadnych decyzji, a jednak moi rodzice zdecydowali, że to jest ważniejsze. Później ja, ćwicząc dzieci inne, widziałem, jakie są efekty i rodzice widzieli, jakie są efekty. I też podejmowali i nauczyciele z kolei nie umieli pojąć. Nie umieli pojąć i właśnie to jest to co właśnie dzisiaj co zrobiła ta dziewczyna z astrologią. Nie pojmuje, na czym polega astrologia, nie pojmuje w ogóle, na czym polega nasze życie. Bo to jest nasze życie. To jest to umiejętność znalezienia
tego, tej ścieżki, tak? Tego w tym całym buszu, bo trzeba by znaleźć maczetę i dokładnie tą maczetą likwidować to wszystko, co jest niepotrzebne, czyli te chwasty, a tych chwastów jest coraz więcej. I likwidacja chociażby religii, czy likwidacja etyki, a wprowadzanie jakichś dziwnych zajęć, które są nikomu niepotrzebne, a likwidacja chociażby połączenia biologii z chemią, z fizyką, zjednoczenia, którego już nie było za moich czasów, kiedy równolegle idzie, czy literatura z historią równolegle idzie, bo wtedy jest dużo łatwiej myśleć, a nieumiejętność tego powiązania staje się to, że znamy przedmiot, jesteśmy w tym przedmiocie bardzo dobrzy, ale nie umiemy umiejscowić czasoprzestrzeni, kiedy to było. I chociażby twierdzenie Pitagorasa nam się myli z jakąś silnią, czy jeszcze z czymś i my nie potrafimy określić, kiedy co było, dlaczego było i jak to wygląda. I arytmetyka staje się dla nas bardzo trudna, geometria nie do przejścia i dopiero tylko niektóre osoby, to co mówiłem wczoraj, to co mówiłem przedwczoraj, zaczynają tutaj pan miasto podchodzić do tematu. I jeżeli teraz zrozumiemy tą pannę w tym naszym życiu, tą arytmetykę, bo to jednak ona należy tutaj do tego działu. Dlaczego do tego działu, to sobie policzcie. Baran, tak? I to jest ten 6. rok życia, a jeżeli patrzymy, to jest 6. klasa i ta 6. klasa daje ten przełom. Wcześniej był lew, jeszcze dzieciak był wielki w 5. klasie, a w 6. już runął. No i teraz zobaczcie, lew w 5. jest, 6. jest panna i ta panna właśnie pokazuje. Dlatego medycyna też trwa 6 lat i potem są specjalizacje. Dlatego właśnie te wszystkie studia, te wszystkie szkoły, czy chcemy zrobić siebie, to musimy się najpierw nauczyć rzemiosła, czyli dojść do panny. I panna jest, matematyka i cyfra jest rzemiosłem. Wyobrażacie sobie, że ktoś się pomylił i zawalił most? Próbę mostu robimy marszem wojska, tak? Wojsko wchodzi na marsz i tupie, albo wpuszczamy jakieś traktory, czy jakieś ciężkie maszyny. Jeżeli ten most wytrzyma tą próbę, ten konstruktor dostaje ogromne brawa. W gruncie rzeczy Politechnika Wrocławska jest taką najsilniejszą, no i tutaj u nas nie pamiętam jak to się nazywa, Budomost, czy jakoś tak, mosty, chyba mosty łódzkie, które podjęły się ogromnych wyczynów, ale to są wyjątkowi specjaliści i do tego się przygotowywali bardzo długi okres, żeby robić takie rzeczy jak ten wiadukt chociażby, który równa się z piramidami, bo jednak jego trzeba, bo zbudowano go gdzie indziej, przesunięto gdzie indziej. Kościół w Łodzi tutaj też zbudowano gdzie indziej i stworzono go gdzie indziej. I w ten sposób robi się. Tutaj ja pokażę zresztą Wam ten kościół, kiedyś tam popowiadamy sobie, to jest w tej chwili tutaj przy rondzie Palki, jakby ktoś łodzianin, któryś nie wiedział. To jest ten kościół właśnie, ten wielki, ta bazylika taka ogromna. Zresztą księży, zakonników. Bardzo dziwny kościół. Dla mnie tam się odbywają duże manifestacje. Czy uważam, mam swoje zdanie, nie chcę na ten temat teraz się wypowiadać, ale słuchajcie, już czuję, że czas idzie, nie zabrałem z sobą telefonu, nie zabrałem żadnego czasu, ale podejdę
wszelki wypadek do kamery zobaczyć, jaki jest czas filmu. No jest godzina, 53 minuty. Słuchajcie, żegnam Was i przepraszam, że tak zatrułem, ale za chwilę rozpoczynamy tą emisję na żywo i tą konsultację, znaczy to moje zatrzymywanie i no zobaczycie. No. A jak nie, to sobie jutro zobaczycie albo pojutrze. Trzymajcie się. Było mi bardzo miło i do zobaczenia z Bogiem. Pędzę.